Część czwarta, finalna naszej opowieści aszańskiej. Ostatni rozdział przed rozdzieleniem. Wracając do waszego pokoju w pałacu. Popijamy sobie pewnie to winko. Zgadza się. Wiesz, Rówenie, odkąd cię poznałam, piję więcej niż przez całe moje życie. Można by powiedzieć, że mam na ciebie dobry wpływ. Dobry wpływ. No, zależy jak kto na to spojrzy. Daj spokój, ile my pijemy. Zdajesz sobie sprawę, że jestem dalej niepełnoletnia? Nie w mojej kulturze. W mojej jestem. Dopiero za 3 lata wybije mi 100. Jak miałem 15 lat, to chyba pierwszy raz spróbowałem alkoholu. 15 lat? Tak. No, u nas inaczej się to pojmuje. U nas jest to bardziej wolna prawa. Byłeś dzieckiem. No, byłem. Byłem, już nie jestem. Ja po raz pierwszy spróbowałam chyba z Sylwarem, jak mieliśmy po 60 lat. O, że to późno. U nas to i tak było młodo. Zbuntowaliście się, gratuluję. Troszeczkę. Daj spokój. To przez elfy dla elfów. Ukradł swojemu ojcu wino wtedy z piwnicy. To nie to. Akurat u mnie tak źle nie było. Mi po prostu ojciec dał spróbować z ciekawości. A może miałam 40? Albo 50? Może odstępy czasu. Muszę przyznać, odkąd nie ma mnie w Airolanie, moja pamięć z tamtych czasów nie jest tak dobra. Wiele z tamtych lat się zlewa. Prawdopodobnie przez wydarzenia, które mnie spotkały. Rozumiem. Ja z jednej strony stety, z drugiej niestety pamiętam ważne wydarzenia i każdy dzień mniej więcej. Choć wiele z nich przez monotonność i powtarzalność zlewa się w jedno. Powiem ci tak, Nel. Czasami po prostu marzę o tym, żeby zasnąć, obudzić się w hamaku z powrotem na wyspie i pozwiedzać z powrotem dżunglę. Tak jak wiele lat temu. Chociaż Jak dobry plan. brzmi jak dobry plan, tylko że to życie, wiesz, poszukiwacza przygód, pełne, nie wiem, miałem powiedzieć adrenaliny, kobiet, sławy, pieniędzy, tylko że 3 z tych rzeczy nie są prawdziwe, też nie jest takie złe. Ja zawsze chciałam dokonać wielkich czynów. Chciałam być po części legendą. Jak Osir. Rozumiem. Mnie nigdy jakoś nie było do wysokich celów. Tak jak zresztą wiesz, wyruszyłem. Myślę, że sława to jest jednak po części wysoki cel. Niby tak, ale mówię to bardziej żartobliwie, żeby utrzymać w sobie ducha walki. Wiesz, wyruszyłem na ląd tylko przez to, że Kenny zginęła. Zaginęła. Nie myślimy o tym. Więc nigdy nie miałem chęci bycia kimś wielkim. Moim największym marzeniem to było dożycie 500 i jedzenie bananów i mango na każdy posiłek dnia. Mam nadzieję, że ci się to uda. Życzę ci tego. Chociaż poza wyspami też jest ładnie. Powiem ci, że gdyby wszystko poszło gładko, to może gdzieś nad morzem, gdzieś na zachodzie w Airolanie, może założyłbym mały warsztat, osiedlił się. Warsztat? No,
wiesz, mój ojciec był kowalem, ja też coś się uczyłem. A, rozumiem. Chwila, bo teraz coś tak mnie naszło. Osir to jest ten twój wybranek, czy to jest ktoś inny, bo już nie wiem. Wybranek? Nie, Sylwar. Masz, A, Jesteście zmęczeni bardzo. miałeś na myśli Sylwara. Osir jest najlepszym łowcą, jakiego spotkałam. Nie osobiście, oczywiście, ale słyszałam o nim tyle legend. Podobno znalazł kiedyś łzę Aszy. chwila, to... Łzę bogini? Takie coś istnieje? Tak. Pierwszy... Sama w to na początku nie dowierzałam, ale im więcej na ten temat czytałam i się dowiadywałam, tym bardziej to miało sens. Nie wiem natomiast o tym zbyt wiele, bo no, domyślasz się, że raczej nikt nie chce o tym mówić. Jeśli jest prawie, jest legendą, no to raczej jeśli ktoś nawet ma, to nie chce mówić o tym. To prawda, ale podobno Osir znalazł jedną. To naprawdę go sobie cenię za jego umiejętności. Zawsze z Sylwarem marzyliśmy, że kiedyś dogonimy go pod kątem jego umiejętności. Po części tak się zaczęła nasza rywalizacja, a potem przyjaźń. Rozumiem. A w takim razie wiesz co u niego, czy dalej żyje? U Osira? Mm? Nie mam pojęcia. Na pewno żyje gdzieś w Airolanie, ale jest legendą dla mnie. W takim razie miło, że ty wiesz, że twoja legenda żyje. Ale myślę, że powinniśmy położyć się spać. Łeb mi pęka od dzisiejszego dnia. W porządku. Zasługujemy na odpoczynek. Ruben bierze ostatniego łyka z butelki wina. Odkłada je na miejsce. Jeśli Nel bierze swojego łyka, to też daje jej oczywiście. Wierzę. Potem odkłada do barku. Kładzie się na łóżku, a raczej rzuca na nie bardziej. Twoje ubrania już wcześniej rozwiesił gdzieś tam, żeby wyschły chociaż. Nel, jeszcze jedno, bo może ci się to na przyszłość przydać. Tak? Jakbyś spotkała taka rodzina kupców. Oni są na zachodzie. Niestety większość to raczej robią na morzu, ale może ci się kiedyś przyda. Tam w Kragu też są. Mikendorfowie, jeśli ich spotkasz, to rzuć słowem, że ode mnie powinni ci jakąś zniżkę dać. A, no i Tyrana, jeśli spotkasz, możesz ode mnie pozdrowić. Tyrano? Przyjaciel z dzieciństwa. Jego ojciec jest strasznie, jakby to powiedzieć, nadziany, a on przejął po ojcu biznes. Zapamiętam. Gdzie są upozycjonowane wasze ciała? Na łóżkach, Czy gadacie sobie tak po prostu przez cały pokój? leżąc. Spory dystans jest, moi drodzy, jak coś. Aha! Znaczy takie wiecie, z 12, 16 metrów. Ja myślałem, że między nami jest maks 10. Nie, przesadziłem. 12 powiedzmy. Jest i tak pewnie cisza, więc się słyszymy. Dobranoc, Nel. Tak, tylko deszcz stuka w okna i w taras. W porządku. Dobranoc, Ruben. Dobranoc, Nel. Do jutra. No by ten koleś nas nie wystawił. Oby. Wstaje nowy dzień. Przebudzacie się. Wszystko, co potrzebujecie sobie przewróćcie. No ale ty budzisz się trochę wcześniej. Jesteś przeziębiony. Ruben też będzie przeziębiony. Wasza percepcja na bazie węchu jest utrudniona i wasza akrobatyka również. Nel w takim razie wstanie, przeciągnie się, ubierze się. Ma nadzieję, że choć trochę jej ubrania przeschły. O, i pójdzie się wykąpać. Chce znowu pachnieć jak szlachcianka. Ruben, ty trochę później wstajesz, no ale słyszysz, że tam Nel prawdopodobnie zażywa kąpieli.
Myślę, że Ruwen jak najbardziej postąpi tak samo. Jako pierwszą rzecz po prostu wejdzie do łaźni, zrzuci z siebie te ubrania, które jeszcze na nim są i weźmie orzeźwiającą, ciepłą kąpiel, żeby może nozdrza mu chociaż trochę lepiej działały od pary. Musicie podpalić pod wanną po prostu drewno. Węgielki w sumie bardziej. Ale to bez problemu, bo tam narzędzia do tego są obok. Dobrze, odbyliście bardzo przyjemną, relaksującą kąpiel i odpoczynek. Dodajcie sobie proszę +2 do morali. Ruwen nakręci zegarek i sprawdzi też oczywiście, która godzina jest aktualnie. 11, 12. No, ostatnio trochę dłużej śpicie niż wtedy, jak się budziliście o 5, 6. Ruben łapie się za brzuch, przypominając sobie, że nie jadł praktycznie 24 godziny w tym momencie. I nie mogę spytać, bo nie ma kogo. Niedobrze. Ruben ubierze się w te już swoje prawdopodobnie suche ubrania. Oczyści trochę Jadłeś śniadanie ostatniego dnia. Tak, a jest 11. Więc już 24 godziny około nie jadłem. Nie czujesz się jeszcze tak źle. Zdarzały ci się dni, w których na morzu nie było za bardzo jedzenia. Rozumiem. W takim razie Ruwen zapełni raczej twój żołądek wodą z miodem, resztką, która została. Są jeszcze owoce w pokoju. A to są prawdziwe, nie sztuczne? Prawdziwe. Ja myślałem, że to są sztuczne, to Ruben kurwa od razu się do nich dobiera, oczywiście. Ja też sobie zjem owoców, jak już wyjdę wyperfumowana, ubrana, uczesana. Ruben całą, no tą kiść tych owoców zje. To tak łapczywie zjadasz trochę więcej. Nel zostawiasz mniej. Nel, żeby w ogóle dobrać się do tych owoców, uderza trochę Ruwena po rękach. Ała, no, jestem głodny. Ja też jestem głodna, nic nie jadłam. Wiesz, jak owoce są drogie, to, że na wyspach jest ich od cholery, to nie znaczy, że tutaj też. Naucz się dzielić. Naucz się dzielić, tak? Dobrze, nauczę się dzielić. Proszę bardzo, Ruwen wyjmuje ze swojej torby zegarek. Teraz ty musisz odpowiadać za nakręcanie go. Dajesz mi zegarek? No, żebyś go nakręcała. No, mam się dzielić i dzielę się teraz obowiązkami. Dobrze, wezmę go. Dziękuję. Nie ma za co. Zresztą prędzej czy później ja bym go pewnie zgubił, a tobie raczej nie wypadnie. Obyś miał rację. On kazał się nam wieczorem z nim spotkać, prawda? Nie, Nie, ranem. nie wspominał o tym. Dobra, to chodźmy, po prostu będziemy tam na Na niego balkonie. czekać. Na balkonie. Jak przyjdzie, to przyjdzie. Pogadamy se. Możesz mi opowiedzieć tą historię? Którą? Mówiłaś, że spotkałaś Osira, ale mówiłaś mało. Mogłaś powiedzieć o tej całej rywalizacji ze swoim wybrankiem. Nie spotkałam Osira. Nigdy nie było dane mi go spotkać. Oczywiście inaczej. Widziałam go parę razy przelotnie w stolicy, letniej stolicy. Natomiast nigdy nie miałam szansy podejść do niego bliżej, że tak to ujmę. Po prostu tak mi się wydawało najwyraźniej. Ale możesz powiedzieć o rywalizacji ze swoim wybrankiem coś więcej, bo domyślam się, że głównie chodzi o łowiectwo, więc nie wiem kto większą bestię złapie. Można tak powiedzieć. Bestie, zwierzynę. Wiesz, nie wiem, czy jest tu dużo o czym mówić. Ćwiczyłam praktycznie od najmłodszych lat pod okiem jego ojca. Tak też go poznałam. Nauczył, jak mam się posługiwać mieczem, 2 mieczami naraz, łucznictwa, polowania, wszystkiego, co jest potrzebne do przetrwania. Czyli znałaś nie tylko jego, czyli długo się już znaliście. Od dziecka. No widzisz, tu mamy podobnie. Zaskakująco, to prawda. Może po prostu elfy są, Mam wrażenie, że łatwo się przywiązujemy. mimo tego, że możemy żyć tak długo, łatwo się przywiązujemy. Pamiętasz, jak mówiłem wczoraj, że mnie łeb boli? Chyba nas wzięło po tym deszczu. Tak, i jeszcze... O, jak dobrze, że dzisiaj go nie musimy szukać. O, na i lata jak dobrze.
Dobra, chodźmy na ten balkon, poczekamy na gościa. Już nie pada, więc oby tam był. By. Ruben zakłada swój plecak, żeby wszystko mieć zawsze przy sobie. Nel również bierze swoje rzeczy. Wychodzimy z naszego pokoju, idąc na pałacowy taras, balkon. Wasz od pokoju? Nie, pałacowy, ten, Dobrze. z którego mogliśmy zeskoczyć. Jasne, przychodzicie tam. Nikogo tu nie ma. Poczekajmy może na niego chwilę. Tak. Ale to jest jedyny balkon, jaki może być, prawda? Albo nasz pokojowy. Skąd miałby wiedzieć, w którym jesteśmy pokoju? Nie wiem. Możemy sprawdzić nasz pokojowy, ale poczekajmy tu tak chociaż to jest 10 minut. W porządku. 10 minut. No dobra, minutę. No co? Nie w tą stronę. A, Rubenie. Myślę, że trochę więcej. No, żartuję przecież. No dobra, z godzinę, myślę. W porządku. Jeśli jest taki wybawcą, to powinien mieć trochę kultury i zjawić się bez spóźnienia. Szkoda tylko, że nam nie powiedział, na którą godzinę. Widzicie, jak wszystko po deszczu zaczyna powoli wysychać. Ze względu na to, że mamy wiosnę tak naprawdę, wszystko zaczyna powoli ładnie kwitnąć. Wokół zaczynają pojawiać się owady. Chociaż ten widok tego lasu jest dosyć niepokojący. Można by powiedzieć, że niektóre z drzew się mogły poruszyć, jak na nie patrzyliście. A może wam się wydawało? Niesamowicie dziwne miejsce. Co nie? Z jednej strony powinno być piękne, a z drugiej strony trochę odpychające. Jest w nim coś przerażającego. Nie. Średnio widzi mi się wychodzenie do lasu, tak jak w Złotych. Jak byliśmy tam na farmie, zapomniałem. Złote pola. O, pamiętasz. Pamiętam. Tam było... Zbliża się w waszą stronę jakiś strażnik. Ej, siedzimy, czekamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się stało? Co tu państwo robicie? A z kolegą mieliśmy się spotkać. Czekamy. Co to za kolega? Czemu jesteście na terenie pałacu? Bo tu pracujemy. Co robicie tutaj? To ty czy nie, bo już nie wiem teraz, co mam mówić. To ja. Ściąga hełm. Pokazuje mężczyzna z bardzo wyrzeźbioną twarzą, czarnymi lokowanymi włosami i miłym uśmiechem. Poznajcie głos. To był ten dowódca wtedy spod karczmy. Nazywam się Vittorio Corridore. Jestem dowódcą oblężniczym. Stacjonowałem w paru miejscach. Miło mi cię poznać, Vittorio. Jestem Nel. A to jest mój towarzysz Ruben. Tak. Bardzo nam miło w takim razie, że się rzeczywiście zjawiłeś. Siada. Też siadam. Ja również siadam. Uśmiecha się do Nel. Odwzajemnią uśmiech. A Ruben zawsze się uśmiecha, więc... Zatem czemu mnie poszukiwaliście? Dużo osób w ostatnich czasach próbuje mnie zdemaskować. Tak jak mówiliśmy. Na pewno nie po to, żeby zrobić ci krzywdę, więc o to nie musisz się martwić. O zdemaskowanie również. Tylko jedna osoba będzie wiedziała oprócz nas, kim jesteś. Zgadza się. Tak jak mówiliśmy, pracujemy dla tawerny, organizacji i chcemy po prostu zapewnić ci bezpieczeństwo, bo masz dużo fanów, ale też pewnie nie fanów. Pewnie i wrogów. Domyślam się. Więc no, witaj w klubie. Ale dobrze wykonujesz swoją robotę, więc nie masz się czego obawiać. Zgadza się. Chodziło nam głównie o twoje bezpieczeństwo.
Powiedz, rzeczywiście dobrze płacą w gwardii. Tego nie wiem. Nie należę do gwardii, jestem generałem obleżniczym. A, przepraszam, nie znam się, więc nie wiedziałem. Jeśli mogę zapytać, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że mam wiele umiejętności i nie chcę ich wykorzystywać tylko na wojnie. Chciałem pomóc. Nie miałem większej motywacji. Nie jestem wysłany przez kogoś. Wierzę co prawda w Ilata, Hmm. natomiast zrobiłem to po prostu. Nie szukam chwały, nie szukam sławy. Chciałem po prostu pomóc. Nic więcej. A jeśli mogę zapytać, Tak. dlaczego księżycowy wybawca? Ach, Właśnie. jakoś to się przykleiło do mnie. Ktoś to wymyślił, czy ty? Miałem akurat pod ręką takie białe płótno, trochę skóry, zakryłem się. Spojrzałem, widziałem księżyc miesiąc temu, jak tu przybyłem. Ktoś chyba powiedział to na głos. Uratowałem jedną kobietę, jakiś szlachcian chciał ją utopić. Roxa? Tak się nazywała? Nie. Tak. Hmm. Właściwie to ona. Wydarzyło się coś, że ktoś utopił jedną kobietę. Też kurtyzanę. Dlatego zainterweniowałem. Nel, nie patrz się tak na mnie. Wiesz, widzieliśmy kobietę w wodzie, która nie chciała wyjść. Czy to był jej duch? Może. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że w nocy lepiej nie zapuszczać się na plażę. Dam sobie radę. Potrafię magię. Okej, spoko. Ja po prostu chciałem dać znać. Doceniam twoją pomoc. Śmiecha się do ciebie. Tak jak mówiłem, Ruben zawsze się uśmiecha, więc odwzajemnia. Ale uśmiech jeszcze On bardziej. też się dużo uśmiecha. Ah, Przerzuca swoje czarne loki. może pójdę w sumie po naszego kolegę. No, może go znajdę, chociaż cholera wie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, szczerze mówiąc. W sumie i tak jak... No, dobra. Akurat przychodzi Quillian. O wilku mowa. O wilku mowa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan? Można mu ufać. Tak, to ten pan, który... Tak, to ja trochę pomogłem miastu. Jak pan się nazywa? Vittorio. A na nazwisko? Jestem Vittorio Corridore, generał oblężniczy księstwa Byka. Najciemniej pod latarią na to wygląda. Faktycznie widziałem pana parokrotnie, ale nie sądziłem. No i tak to długo nie trwało, więc... Panie Vittorio, chcę pana wtajemniczyć w coś, co dzieje się w księstwie Byka. Mógłby pan udać się do komnat, porozmawiamy tam, a ja tutaj dokończę z tą dwójką. Oczywiście. Miło było was poznać. Ciebie Tam również. również. Moje poszukiwanie przygód chyba to będzie początek, więc życzę wam powodzenia waszych. Dziękujemy. A my życzymy w twoich. Witaj w klubie. Niech Ilat cię prowadzi. I was, wasi bogowie. Jak będziecie w księstwie Byka i będziecie potrzebować pomocy, krzyknijcie. Może się pojawia. Zapamiętamy. Już raz się udało, to czemu nie drugi? Uściskuję dłoń Ruvena Odwzajemniam uścisk dłoni. i wyciąga rękę do Nel. Podaję mu. Uściskać też dosyć solidnie, bo widzi, że jesteś jednak wojowniczką. Doceniam ten gest. Również ściskam mu dłoń. Wchodzi do środka. Zatem zostaliśmy. Dziękuję wam bardzo za wszystko. My również dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
Zgadza się. Przyjemność jest po naszej stronie. 100 sztuk złota na osobę starczy? Pracowaliśmy za mniej. To nawet... To więcej niż chcieliśmy, naprawdę. Jeszcze w porównaniu do tego, jak teraz spaliśmy, a jak kiedyś, to dziękujemy bardzo. Starczy. Odpoczęliście trochę? Nawet bardzo. Oj, tak. To się cieszę. Miło było was gościć. Miło było pana poznać. Dziękujemy za gościnę. Zgadza się. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze porozmawiamy. Ja też mam taką nadzieję. Pozdrówcie wszystkich z tawerny, jak się uda. Taki jest plan. Pozdrowimy. Nie uważajcie na siebie. Ta cała sytuacja z kultystami Rafrona jest niepokojąca. Jest. Dobrze. Jesteśmy pewni, że to była magia chaosu. Nel zaciska pięści, przegryza trochę wargę i spuszcza wzrok. Czy mamy się wyprowadzić dzisiaj, czy... Moglibyście zostać jeszcze z jedną noc. Długo pokojów nie jestem w stanie zatrzymać dla was. Starczy nam. A co z koniami? Wszystko z nimi w porządku? Tak. Trochę te konie przecierpiały, ewidentnie. Nie jesteśmy najlepszymi opiekunami. Ale też w najlepszym stanie nie były, jakie dostaliśmy. Też racja. Możemy uskutecznić ich sprzedaż. Po prostu dostałyby się w cele rozrodcze Myślę, i spoczęłyby. że to nie jest najgorszy pomysł. I tak już nam raczej nie będą za bardzo potrzebne. A znajdziemy kogoś, kto nas podwiezie. Prawda. Znaleźliśmy jednoranne stworzenie w lesie. Właśnie. Jakiś taki... Było bardzo podobne do gryfa, ale nie wyglądało jak gryf. Miało tył konia i przód orła? To był orła? Koła... To koła? Taka. Taka. Było bardzo młode, patrząc na pióra. Łapane w sieci wędkarskie. Uwolniłam je, ale było ranne. To co podajecie brzmi troszeczkę jak hipogryf, ale to nie są ich miejsca. Rzadka istota. Hipogryf? Kierował się w stronę gór, może stamtąd. Tak, myślę, że stamtąd mógłby pochodzić, chociaż tutaj gór za wiele nie ma. Do Alheresz wątpię, że mógłby się udać. Może... no tak. Wzgórza Aniołów. Jest szansa, że mógł się zbłąkać z północy. No ale... nie wiem. Nie znam się tak bardzo na aszańskich istotach. Pamiętajcie, by odebrać swoją broń. Tak, oczywiście. W takim razie nie będziemy już panu zajmować więcej czasu. Ja tutaj trochę czasu mam do wykorzystania, więc proszę się o to nie martwić. Niemniej jednak, pani Czuruwenie, panienko Nel, miło było was poznać. I wzajemnie. Przyjemność po naszej stronie. By wasze brzuchy były pełne i mięśnie nieprzemęczone. Myślę, że w naszej robocie to niewykonalne. A przynajmniej nie, póki nie przeszliśmy na jakieś dłuższe wolne. Do zobaczenia później. Do zobaczenia. zobaczenia. Ruben obraca się, opierając sobie łokcie o barierki, Quillion odchodzi. patrząc na horyzont. Prawda tu ładnie. Szkoda, że morze tutaj jest tak obrzydliwe. Myślałem, że wszędzie ocean i morze jest szkarłatno-niebieskie. Wręcz przeźroczyste, ale najwyraźniej się myliłem. Którzy nie dbają. Może inaczej. W niektórych miejscach natura nie była tak łaskawa, a inne istoty też niekoniecznie o nią dbają. Też racja.
Pójdę dzisiaj wieczorem spytać, czy nie było tu jakichś statków kiedyś, te 6 lat temu. Może coś wiedzą. Warto spróbować. Jak nie będę próbował, to się nie dowiem. Może w sumie... Co my teraz zrobimy, to jest pytanie. Nie chcę tego mówić, ale chyba będę musiała się rozdzielić i pójść w swoją stronę. Też tak myślałem, że chyba pora wreszcie prężniej pracować nad tym, dlaczego wyruszyłem. Czas rzeczywiście sprawdzać te porty. Zabawa była z tobą przednia, ale To nie koniec naszej wędrówki. Wierzę, że nasze... Quillion wraca z 2 woreczkami. Proszę, to dla was. Jakbyśmy się nie zobaczyli. dziękujemy. Dziękujemy. To biorę. Ja też biorę. Wiem. Wiatry i lata na pewno nas jeszcze kiedyś przeplotą. Odchodzi z powrotem. Tak jak Quillion powiedział, tawerna też się rozdzielała wielokrotnie w swoje drogi, a koniec końców zobacz. Nadal o sobie pamiętają i czasem się spotkają. Prawda? Wszyscy skończyli razem. Tak jakby. Dalej będziesz częścią tawerny, więc na pewno o tobie usłyszę. Nie martw się, o moich przygodach nikt nie zapomni. O. Jesteś zbyt głośny na to. No słuchaj, inaczej sławy sobie nie zrobię. Czyli jednak sława. Jak już podróżuję, to czemu nie? Co jak co? Tak łatwo jest komuś pomóc. To też racja. Niby rozpoznawalność nie zawsze jest dobra, ale przeżyję. Rowen przeciąga się. Jakbyś kiedyś usłyszał o Sylwarze Targalu, pozdrów go ode mnie. Pozdrowie. A ty jak usłyszysz o Tyranie albo Kenii, to wiesz do kogo uderzać z informacjami. I też ich pozdrów. Ale Kenii to naprawdę musisz mi powiedzieć, jeśli coś usłyszysz, cokolwiek. Wyślę list. Nel, gdzie? To dobre pytanie. Nie wiem, gdzie się zatrzymasz. Możesz po prostu powiedzieć w tawernie. Oni jakoś wieści rozprowadzą. Tak zrobię. Ty też mi daj znać, gdybyś, jak mówię, napotkał Sylwara. Dam znać. Nie masz się o co martwić. To chyba już czas, Rubenie. Ja też tak myślałem, że pora najwyższa wziąć się z powrotem do roboty. Gdzie będziesz zmierzać? Raczej będę pacerował po wybrzeżach. Może w sumie spytałbym później Quilliona, czy ma jakiś port większy w okolicy do polecenia. Zobaczymy. Ale pierwsze co zrobię, to pójdę po jakieś zapasy, bo jestem przerażony wizją tego, jak wygląda okolica. I raczej nie chcę jeść jabłek z drzew tutaj. Ale... no, a co z tobą? Gdzie ty zmierzasz? Akurat po zapasy możemy wybrać się razem, bo muszę przygotować się raz, że przed wędrówką, a 2. Chciałam jeszcze zobaczyć, co z tym pogryfem, dobrze pamiętam? Tak, nazwał go Quillion. Chciałam zobaczyć, jak sobie poradził. Wyglądał na rannego, pewnie jest głodny. Myślę, że udało dojść mu się w góry. Oby. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Ja prawdopodobnie będę się kręcić między wolnymi miastami a miastami ludzkimi. Muszę zdobyć na sile. Dało mi do myślenia
Wczorajsze zajście. No nic, chyba czas się zbierać. Gdzie będziesz wyruszać, Nel? Na początek myślę, że do jakiegoś wolnego miasta. Może Kartal, może T-Haven. Surfigal. Nie znam ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, więc mało mi to mówi. Jak kiedyś będziesz w okolicy, to możesz popytać. Może akurat szczęście ci dopisze. Jeśli zadajemy się obydwoje z tawerną, to nie zaszkodzi. Co z tobą natomiast? Gdzie ty wyruszasz? Czas wziąć się bardziej do roboty za to, po co tu przybyłem. Będę, powiedzmy, zwiedzał porty. Prawdopodobnie będę podróżował wzdłuż po prostu wybrzeża. Dowiem się może coś o losie Kenii. No ale na dobry początek pójdę po prostu po jakieś zapasy, jakąś, miejmy nadzieję, kiełbasę, cokolwiek, bo nie mam ochoty jeść tutaj jabłek z drzew. Możemy iść razem na ostatnie zakupy zatem. Chciałam sobie kupić może jakiś magiczny przedmiot. Mówiłeś o tym sprzedawcy, który był opętany przez ducha. Może on coś będzie mieć. No mówiłem, ale czy chcesz na pewno coś od niego kupować, to już twoja sprawa. Ja bym, nie wiem, nie zalecał, ale twój wybór. Chociaż sprawdzić, co ma. Poczekaj, ja mam coś magicznego. I Ruben zdejmuje jeden ze swoich normalnych pierścieni, oczywiście, z palca. Po prostu podaje Nel. Tak, żebyś nie zapomniała o mnie. To już 2 prezenty, a ja dalej nie mam ci co dać. Daj spokój. Mi wystarczą nasze wspomnienia. Dziękuję za tym, Ruvenie. Nie ma za co. Poza tym, myślę, że kiedy się spotkamy, to zrobimy sobie jakiś tatuaż. Może coś, co nam pozwoli zapamiętać o nas nawzajem. Bardzo chętnie. Może do tego czasu ja nam zrobię taki tatuaż. No tak, zapomniałem, że mieliśmy otworzyć biznes. Nie martw się, zacznę go bez ciebie. To dobrze, nie musisz czekać. Zrobię nam renomę. Pytanie, jak go nazwać? Nad tym jeszcze nie myślałam. Coś ci wpadnie do głowy po drodze, jestem pewien. Szkoda tylko, że światowi przestają istnieć na dłuższą chwilę. Póki chodzimy żywi po tym świecie, nie przestaną istnieć. Też racja. Może i nie jesteśmy wszędzie znani, ale Po prostu ruszyliśmy w świat. każdy ma swój cel i każdy buduje swoją własną legendę. Co należymy do tawerny, więc myślę, że spotkamy się jeszcze. Na pewno kiedyś zobaczysz mnie jeszcze w Talongardzie, rozmawiającego z panią Krysią. W to nie wątpię. Obiecałeś jej taniec. Dokładnie, a Ruben zawsze wywiązuje się z obietnic. Zwłaszcza jeśli są wobec kobiet. O, tutaj już nawet nie ma możliwości niewywiązania się. Chodźmy zatem do tego. Jak się nazywał ten sklep? Był po lewej stronie taki antykwariat. Czego pragniesz? Wszystko, czego pragniesz. Bardzo ładna nazwa. Ja jednak
obejdę się ze wchodzeniem do niego. Ten gość jest dosyć przerażający. Skoro tak mówisz, Poza tym ja myślę, że swoją nagrodę przeznaczę na coś mniej magicznego. dobrze zatem. Co masz w planach? Wiesz, tarcza służy dobrze, ale jednak przydałoby się coś więcej złożonego ze stali na moim ciele. Zbroja oczywiście, chociaż metalowy napierśnik. Na dobry początek. Nel się uśmiecha. Tyle o niej gadałeś, że najwyższy czas, Ruvenie. No, wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić, a teraz może... Byleby ci tylko na jedzenie w przyszłości starczyło. Daj spokój, jakąś pracę na pewno znajdę. W to nie wątpię. Zresztą, jak nie pracę bohatera albo poszukiwacza przygód, to może w teatrze, a może w kości wygram. Ja sobie poradzę, nie obawiaj się. Tak więc, Game Masterze, myślę, że Nel uda się teraz właśnie do tego antykwariatu. Ben natomiast pójdzie, ale po prostu poczeka przed sklepem, po czym razem pewnie udadzą się na ostatnie zakupy. Wchodzisz. No, opisu. Ruven źle podał ci nazwę, ponieważ sklep nazywa się Co dusza zapragnie. Widzisz starszego pana. Dzień dobry. Czego pani poszukuje? Dzień dobry. Poszukiwałabym jakiegoś magicznego przedmiotu? Może być część biżuterii? Dobrze, zaraz wrócę. Gdzie na tyły widzisz rozbłysk zielonego światła. Wraca. Widzisz poświatę na nim. Jakby było opętane. Witaj. Dzień dobry. W czym mogę pani służyć? Poszukuję jakiegoś magicznego przedmiotu. Może to być... Mam ich pełno. Co dusza zapragnie? Może w takim razie mi coś pan poleci. A poszukuję... może to być część biżuterii? Na przykład? Jest pani wojownikiem? Łowcą, dokładniej mówiąc. Szuka pani może czegoś do łuku? Jak najbardziej by coś takiego mi pasowało. Mam cięciwe z jednorożca. Z jego włosia. Chciałabym się zastanowić, użyć mojej elfickiej wiedzy, jak bardzo to jest obraźliwe dla elfów. Zależy w jaki sposób pozyskane. Ogólnie rzecz biorąc, zdobycie czegoś takiego nie jest karane, ani nikt cię za to nie powiesi. Natomiast zależy w jaki sposób zostało pozyskane z tego jednorożca. Jeżeli siłą, to gorzej. A jeśli mogę zapytać, jak została pozyskana? Jak najbardziej. Jego włosie było przycinane. Z tego zostało zrobione splot. I potem cięciwa. Ale nie została użyta wobec niego siła. Nie żeby mi było wiadomo. Powiedzmy, że mi to wystarczy. Chciałabym ją obejrzeć. Otwiera taką szkatułkę i wyjmuje faktycznie cięciwę, która świeci swoim własnym światłem, tak dosyć delikatnie. Jest taka, można powiedzieć, lekko neonowa, raczej w taki żółty kolor. Nel dotyka jej trochę, napina ją jedną ręką, po czym drugą sprawdza. Ta cięciwa sprawi, że wiele pancerzy nie stoi na przeszkodzie. I zasięg strzały potrafi być daleki. W jakiej jest cenie? Powiedzmy 75 sztuk złota. Myślę, że ją wezmę zatem. Fantastycznie. Nel sięga do dużej torby. Wyciąga
75 sztuk złota, przelicza je dokładnie przy tym mężczyźnie i podaje mu. On trze ręce aż. Daje ci ją ze szkatułką. Nel bierze tą szkatułkę, chowa ją do swojego. Dziękuję pięknie. Czy poszukuje pani czegoś jeszcze? Domyślam się, że żadnych magicznych broni pan nie ma. Mam... Co by panią interesowało? Mam więcej akurat noży, muszę przyznać. Znalazłby się u pana jakiś nóż myśliwski? Tak, mam jeden. I pokazuje ci taki nóż z czarną rękojeścią. Takim trochę wygiętym ostrzem, takim w kształcie właściwie pioruna, bym powiedział. Ale ty poznajesz, że to raczej jest taki kunszt mrocznych elfów, jak już. Czy to panią by interesowało? Czy mógłby mi pan powiedzieć więcej, co on robi? Jakie są jego magiczne zdolności? Tak, nóż podobno pochodzi z Kronos. Przepraszam, z Konos. Ze stolicy Ykczal. Nel mu się przygląda, wyważa go w ręce, podnosi go, robi nim kilka ciosów w powietrzu. A za ten nóż ile by pan chciał w takim razie? 80. Posiada w sobie ładunki mrocznej magii. Ładunki mrocznej magii? Jak to działa? Jest błogosławiony przez kapłanki Malasy. Nel się nerwowo podśmiechuje. Ale nie sprawi, że zacznę słyszeć Malasę w mojej głowie, prawda? Nie. Niech będzie, wezmę też nóż. Nel mu płaci. Fantastycznie. Czy zapakować? Poproszę. Zawija. Dodaje ci taką specyficzną pochwę, która pasuje akurat na ten nóż, bo do normalnej by się jej nie wsadziła. Też jest czarna. Czarna skóra nie jest tak bardzo popularna, jakby się dawało myśleć, bo trzeba ją zafarbować zawsze. To była przyjemność robić interesy. Dziękuję. Zapraszam kiedyś do miejsca, w którym jest wszystko, czego dusza zapragnie. Mam nadzieję, że jeszcze wpadnę. A zatem miłego dnia. Wzajemnie. Nel bierze to wszystko, chowa to i wychodzi do Rwena. Miałeś rację, bardzo ciekawy sprzedawca. Myślałam się, że nie wychodziłaś dłuższą chwilę, więc pewnie się o coś skusiłaś. Kupiłam sobie 2 rzeczy. O, w takim razie będę się modlił, żeby nie miały na sobie żadnych klątw. Dziękuję. Nie, myślę, że nie mają. A jeśli mają, to nie wierzę, że nie ma na całym talanie osoby, która by ściągała klątwy z przedmiotów. Może. Skoro jest osoba, która nadaje klątwy, to czemu ma nie być takiej, która je ściąga? Dobra, To teraz Stark. chodźmy na ostatnie zakupy. Zaopatrzyliście się w wszystkie produkty potrzebne do waszej wyprawy. W końcu zbliżacie się do południowej bramy miasta. Jest popołudnie. Czas ruszać. Ruben przeciąga się. Obym złapał po drodze jakąś podwózkę. Nel, dostrzegasz tą istotę, której pomogłaś. Tego hipogryfa. Wychodzącego z zarośli. Ale on wyszedł tak centralnie przy nas, czy Tak. podejdę zatem do niego? Cześć, mały. Wystawiam do niego rękę.
Trzepoczę swoimi skrzydłami. Głaszczę go, jeżeli mi pozwala. Po czym wyciągam trochę mięsa z plecaka. Bierze od ciebie, tak że prawie by ci palca ugryzł. Ciężko być precyzyjnym, jak się jest takim dużym. Podrzuca go sobie tam i przełyka. Chyba ci bardziej smakuje niż owoce, co? Nel znowu go głaszcze. Podchodzi do Ruvena. Ruben to się odsuwa, albo zastyga bardziej. Wącha twoją manierkę. Ruben bardzo powoli sięga po nią ręką i odkorkowuje. Po czym powoli przechyla, tak żeby mógł się napić wody hipogryf. Wyrzuca ci manierkę swoim dziobem. Kurw. Zastygam jeszcze bardziej bez ruchu. Nie bój się go, Ruvenie. Jak na razie to Wygląda, jakby czekał na twoją reakcję. Patrzy się na manierkę. powoli przesuwam się tak bokiem, tak noga do nogi w stronę manierki. Podnosisz ją? Tak, przykucam, żeby ją podnieść. Podnosisz manierkę i zauważasz tam, gdzie na ogół stykają się usta. Określiłbym to na jakieś takie czarną maź. Co to jest? Pachnie trochę toksycznie. Muszę manierkę wymienić. Co to? Może to... Chciałabym podejść i sprawdzić tą mać. Może to od tej kobiety, której dałem się napić. Czemu miałaby ci zatruć manierkę? Możecie oboje rzucić na medycynę. Okej, to jest wiedza. 12. 18. Okej. Nel powinna wiedzieć trochę lepiej, ale ty, Ruven, też nie jesteś jakiś kompletnie zielony, żeby zauważyć. Ta kobieta była chora i prawdopodobnie mogłaby przenieść coś na ciebie. Dobrze, że nie piłem z niej od tamtego czasu. Na pewno nie piłeś? Nie, jak wróciliśmy, to napiłem się wina, no ale nie ruszałem manierki na szczęście. Puszczają mi po prostu kopie gdzieś tam na pobocze. Dziękuję. Nadal się go boję. Nie bój się go, jest przyjazny. Nel znowu do niego podchodzi, głaszcze go. Jest też bardzo młody. Sprawdza jego pióra. Delikatnie je dotyka w rękach. Pióra ogromnego ptaka. A nie tylko po co tu przyszedł z powrotem. Może się odwdzięczyć. Wydaje się niesamowicie inteligentny. Byłoby to zdecydowanie miłe z jego strony. Albo jej strony. Tego nie wiemy. Tak, masz rację. Bym tak patrzy, gdzie mniej więcej zaczyna się koń? W połowie? Czy na grzbiecie, czy tylko... Tak w połowie, natomiast pióra przykrywają tą końską połowę tak troszeczkę, więc powiedziałbym, że takie 65% wydaje się ptasi. Ciekawe, czy ta część konia, że można osiodłać, zostaje. Czemu pytasz? Czemu się zastanawiasz? Po prostu ciekawe. No wiesz, mamy konie. Gryfy teoretycznie, Gary nam wspominał, że są używane przez wojsko, więc pewnie da się osiodłać, więc czy hipogryfy też? Tak po prostu domniemam sobie. Myślę, że łatwiej jest osiodłać coś, co ma tył konia, niż coś, co ma tył jakiegoś wielkiego kota. Tak, masz rację, ale ja się w to nie będę bawił. W osiodłanie hipogryfa? Tak. I gryfa myślę też nie.
Zastanawiam się, czy go nie przygarnąć. Wiem, to szalony pomysł w twojej głowie, ale Nie, zatrzymajmy się na tym, że to szalony pomysł, kropka. wydaje się przyjazny. No tak, ale jest młody, tak jak mówiłaś. Poza tym może mieć rodzinę w górach. Quillian mówił, że musiał się zapuścić daleko. Nie wiem, czy ma rodzinę. Też dobre spostrzeżenie. Wydajesz się być tak samo zbłąkany jak ja. Nel patrzy mu w oczy, kiedy to mówi. Rusza głową na różne strony. Słuchacie. Dobra. Ja... Domyślam się, że chwilę będziemy szli w jedną stronę, więc poczekam. Możecie sobie dopisać po 30 sztuk za konie, które sprzedaliście. No i jeszcze po 20 za wóz. Okej. Czyli 50. No wiesz, konie sprzedaliśmy. Myślę, że może mi się przydać. Prawda. Słuchaj, Nel, twój wybór, twój obowiązek. Mogę pożałować tej decyzji. Możesz, jak najbardziej. Nie wiesz jeszcze, co planuję. I nie wiem, czy chcę wiedzieć. To ty jesteś łowczynią, to ty znasz się na zwierzętach. Nel podchodzi do tego hipogryfa, głaszcze go, tak żeby go uspokoić i próbuje na niego wsiąść. Rzuć na opiekę nad zwierzętami z przewagą. Zawsze mam przewagę, jestem elfem. To jest potwór. A, no tak. 12? Niechętnie na razie, więc może potrzebuje trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do twojej obecności. Nie, to będzie 16, A, bo to jest 12 plus 4. faktycznie 16. No to w takim razie troszeczkę chętniej, ale on nie jest do tego przyzwyczajony i nie wie trochę, co się dzieje. W takim razie zejdę z niego. Nie chcę go stresować. Znowu mu daję kawałek mięsa z plecaka. Spokojny, to na pewno. Taki to na pewno dużo zje. Chyba będę musiała dokupić prowiantu. Miałem powiedzieć, że zjadłby konia z kopytami, hehe. Możliwe. Patrząc na to, jaki jest duży. Więc to złoto, które mamy za konie, ci się na pewno przyda. Na pewno. Zastanawiam się, do jakich rozmiarów jest w stanie urosnąć. Spójrz na niego. Tak czy tak będzie wyższy niż my. Co najmniej. Już jest. No i tak zostanie, myślę. No nic, Ruvenie. Ruszam. Ja też, czas się zbierać. Przygody na nas nie będą czekały. Nel wyciąga do ciebie rękę. W takim razie Ruben ją uściska. Ona cię tak ściska jak za przedramię. Ruben też ściska w takim razie Nel za przedramię. Myślam się coś z twojego domu. Uścisk łowców. Okej, będę pamiętał w takim razie. Pozwól też, że pokażę, jak u nas się żegnamy i witamy. I Ruben po prostu wyciąga pięść przed siebie. Nel tak też wyciąga. Patrzy na nią. Uderz. Nie z całej siły oczywiście. Ona tak zamiast uderzyć centralnie w twoją pięść, uderza tak na twoją pięść. Okej, powoli. Prosto w pięść, jakby pięścią w pięść. Cóż za dziwny zwyczaj. Nel uderza w twoją pięść. To się nazywa żółwik. Nie rozumiem, skąd ta nazwa. Raczej nigdy nie widziała żółwia. Chyba że lądowego to większa szansa. Ale to nie w twoich regionach. Nie w moich. Myślę, że kiedyś ci opowiem dlaczego. Chętnie posłucham. To był zaszczyt, Ruvenie. Ach,
I wzajemnie. Pytanie tylko, jak wytrzymasz całą drogę bez moich historii? No, myślę, że z bólem będzie się dłużyć. Chyba, że kogoś ciekawego spotkasz. Oby tak się stało. Miejmy nadzieję, że wytrzymam. Musisz. Jeśli chcesz zdobyć siłę, być bohaterką, łowczynią, to nie możesz upaść od braku moich historii. Słyszałam ich tyle, że myślę, że będę mogła je sobie powtarzać w głowie do woli. Nasyciłaś się, rozumiem. Poza tym, jak się spotkamy, wrócisz z nowymi historiami. Oj, daj spokój, już nie mogę się doczekać. Całe gardło sobie zedra. Mam nadzieję, że tym razem i ja będę mieć okazję opowiedzieć ci coś więcej. Oby. Oby. No dobra. Kto wie, może wrócę na hipogryfie. Oby nie pod nim. Oby. Pamiętaj, z tarczą lub na tarczy. Na wozie lub pod wozem. Ach, nam nawet pod wozem się uda. Dobra, na razie, Nel. Do zobaczenia, Ruwenie. Ruben zaczyna iść powolnie poboczem w swoją stronę. Nel również zaczyna iść. Co jakiś czas odwraca się, żeby sprawdzić, czy hipogryf idzie za nią i spogląda na Ruwena. Podąża za tobą. No i na tym, bohaterowie, zakończymy tę opowieść. Moi drodzy, za nami wasz finalny rozdział na pożegnanie się. Ruwen, szukanie Kenii będzie wyczerpujące. Przemierzysz wiele portów w poszukiwaniu swojej ukochanej, zbierając skrawki informacji i żyjąc już nie tak bogatym życiem jak za czasów światowych. Nel ma misję. Zemsta na swoim ojcu. Za to wszystko, co się wydarzyło. Pragnienie siły, ale także samotność. Jesteście rozesłani znowu w różne kierunki świata. Tak jak z różnych kierunków świata przyszliście, tak wszyscy rozeszliście się w inne. Może nie spotkacie się w tym miesiącu, w tym roku, ale któregoś dnia, kto wie, może wydarzy się coś, co was ponownie zjednoczy. Talan stoi wieloma tajemnicami, historiami nieodkrytymi, istotami przedziwnymi. Jest wiele do eksploracji, wiele rzeczy, które zostały zapomniane, wiele rzeczy, które czekają tylko na to, aż ktoś je odkryje. Będzie jeszcze wielu sojuszników i wielu wrogów. Ale tego wszystkiego możemy dowiedzieć się na następnej sesji. Tak, moi drodzy, to jak na razie koniec przygód w Ashanie. Powrócimy do Państwa w sezonie drugim. Prawdopodobnie będzie wielu innych bohaterów. Kto to będzie? Jaką będą mieli motywację, zamiary? Tego jeszcze nie jesteśmy pewni. Ale może kiedyś wszyscy spotkamy się w tej samej tawernie. Dla Państwa Game Masterem był Arch. Ruvena odgrywałem ja, Kajetan, za co bardzo dziękuję. A Nel odgrywałam ja, czyli Karolina. Dziękuję Wam za wspólną sesję. My dziękujemy Game Masterowi. Za tworzenie tej wspaniałej historii. Dokładnie tak. Za tworzenie świata. Tworzenie nowych, ciekawych postaci. I nowych, ciekawych stworzeń i potworów. Jest jeszcze koło 400 miast do odwiedzenia. Nie przesadzam, ale myślę, że spokojnie ze 100.
Jeszcze dużo w takim razie przed nami. Nie mogę się doczekać, aż to odkryjemy. Także dziękuję też oczywiście słuchaczom Oczywiście. i wszystkiego dobrego. Turlajcie same 20.